Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na ostatni film z tej serii. Przyszedł czas, żeby zakończyć te moje makijażowe występy na tym kanale. Nie wiem, może trzeci kanał dla własnej typowo rozrywki właśnie makijażem otworzę, ale nie wiem, na razie mam 2 i to jest już dużo pracy. Więc jeżeli ktoś chciałby jakieś moje makijażowe wymysły oglądać, no to najszybciej na Instagramie. Tu już takich makijażowych poczynień nie zobaczycie. To jest ostatni i tutaj wygrał zapach Prakt. I Prakt dzisiaj sobie zmaluję na oczach. To będzie takie moje pożegnanie dla Was z tą serią. No i mam nadzieję, że dzisiejszy makijaż, mam go rozplanowanego od A do Z, Wam się spodoba najbardziej, być może nawet z tego wszystkiego, co do tej pory stworzyłam. Także zapraszam Was serdecznie na, jak zawsze, bardzo miłą zabawę. Na to liczę. Jaki to jest zapach w ogóle, ten Prakt Svensk Parfum? To jest zapach zielony ogólno, jeżeli tak ogólnie o nim pomyślimy, o wydźwięku, ale to jest też zapach owocowy i te owoce w nim czuć. Mamy tu i agrest, czarną porzeczkę, jabłko, rabarbar, także jest to owocowy zapach. On, ponieważ ma też liść czarnej porzeczki, ma też nuty ziemi, nuty wodne. To jest właśnie bardzo taki zielony, przy tym strasznie mocarny i żaden owoc szczególnie się nie wybija. Po prostu uznałabym to jako taka mieszanka owocowa. Dla mnie zapach jest po prostu cudowny. Wam nieraz już o tym mówiłam, że zapach jest przepiękny, bardzo mocno projektujący i bardzo trwały. Przedstawię Wam dzisiaj moją wizję tego, jak ja to widzę, jak ja widzę ten zapach, co on mi daje i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Użyję do tego na pewno Danessy Myricks tej Lightwork Volume 6. Na pewno zamierzam użyć Celestial Thunder od Dominique Cosmetics palety. Nieodzowna paleta przy wszystkich makijażach, w których jakiś kolor musi być, to jest Delicious Delights z Cosmic Brushes. To jest najlepszy zakup w ogóle, tam wszędzie już są dołki. Oraz, tu może nie widać, bo to nie jest NAM, a chodzi o Lethal Cosmetics. I to jest moja paletka z ich cieniami i tego zamierzam wszystkiego użyć. Zamierzam też użyć kredek do oczu i mniej więcej Wam będę po kolei pokazywała, co używam. Także ja sobie biorę lustereczko i zaczynamy. Najpierw mam przygotowaną już powiekę, zasetowaną też. Najpierw muszę nakreślić brwi. I brwi dzisiaj zrobię trochę inaczej, ponieważ tak, użyję sobie kredki. I teraz najważniejsze, co dla mnie jest w tych brwiach, to jak widzicie, przez to, że mam asymetrię, jedna idzie tak wysoko, druga idzie tak nisko, jest spora asymetria, to ja ją w miarę wyrównuję. I najpierw wyrównam ją kreską, ponieważ ja dzisiaj chcę uzyskać brwi, które będą takie, tak jakbym miała dużo bardzo włosków, jakby one takie były bushy. Tylko nie chodzi mi o podnoszenie ich jakoś, a po prostu, żeby same w sobie jest ich dużo. I taki efekt spróbuję uzyskać. Nie wiem, czy to mi się uda, ale próbujemy. Dobra, teraz to się wydaje taki blok, ale ja zaraz to sobie wyczeszę i już takie blokowe nie jest, nie? W tym momencie są wyrównane brwi i teraz biorę sobie mydełko i normalnie to bym najpierw zrobiła w dół, najpierw bym o tak zrobiła,
a dopiero później do góry, żeby to się trzymało, tylko że też mi nie do końca aż tak zależy, żeby to się trzymało. Ja po prostu to robię dzisiaj tym mydełkiem trochę w innym celu, bo oprócz tego, że je namalowałam kredką i tak jakby sobie wyrównałam, to chcę też zrobić takie wrażenie, że mam bardzo dużo tych włosków, tak na bogato, i przykleić do tego, zacząć aplikować cień. I ten cień się tak mocno na to zacznie przyklejać, bo będzie miał mokrą, kleistą bazę. I na ogół to jest w ogóle taki mój sposób też na makijaż, ale po to dałam tę kredkę, żeby właśnie wzmocnić efekt. I teraz Wam powiem, że jak ktoś mi mówi, że nie da się wykończyć cieni do brwi, to ja Wam mówię, że da się, ponieważ tu mam już denko. I to naprawdę nie małe. I wykończyłam zresztą już ze 2 opakowania cieni do brwi. Jak się codziennie używa, to nie ma siły, żeby tego nie zużyć. Jak ktoś mówi, że cienie do brwi mu wystarczą na całe życie, to znaczy, że nie maluje brwi codziennie cieniami. No i teraz właśnie staram się zrobić tak, żeby to się wydawało gęsto, żeby wyszło bardzo, bardzo gęsto. Tak, ten efekt mi się podoba. To jest super. Znaczy ja potrzebuję po prostu mocne brwi do tego, co chcę stworzyć. Ja tą Celestial Thunder od Dominique potrzebuję do takiego pomarańczowego, ale bardziej ceglastego właśnie koloru, więc nakładam go. To są strasznie mocne kolory i tego się trochę obawiam, że się może nie połączyć z Lethal, ale zobaczymy. Bardzo delikatnie muskam, słuchajcie. O, tutaj mi muszę wyrównać, bo no właśnie, to są takie cienie, które są tak po prostu napigmentowane, że bardzo ciężko się z tym pracuje. Tu sobie nakładam też. Dobrze, zanim, bo być może będę musiała coś z tym robić i poprawiać. Zobaczymy, jak to się połączy z takim kolorem trochę żółtym. I takim kolorem trochę żółtym, takim właśnie zgaszonym żółtym jest ten kolor. I zobaczymy, czy uda mi się. Jeżeli macie problem czasami albo nie wiecie, jak wblendować 2 kolory w siebie, to zawsze róbcie to kolistymi ruchami, bo wtedy fajne przejście Wam wyjdzie, nie narobicie sobie szkód też. To jest bardzo dobry sposób, żeby cienie się w siebie przeszły. I są 2 metody, że zawsze mówią, że można też tak. Inny efekt uzyskacie. Jeżeli nie jesteście pewni, jak się kolory ze sobą mogą połączyć, zawsze róbcie to kolistymi ruchami. Zobaczcie, widzicie? Ja nie wiedziałam, czy te 2 formuły się ze sobą polubią, bo są kompletnie inne. Ale już teraz widzę, że jest bardzo, bardzo fajnie. Świetnie to wyszło. I teraz potrzebuję zielonego trawiastego. I taki mocno trawiasty jest ten, ale niestety jest on jasny. Muszę użyć tego, który troszkę, moim zdaniem, za mocno wpada w turkusową, ale to nic. Biorę teraz pędzel po tym pomarańczowym. Troszkę go tam otarłam i biorę ten zielony. Wbijam go tak naprawdę w ten pędzel. Trochę otrzepuję. I teraz potrzebuję wbić go w ten pomarańcz. No właśnie. To jest zawsze, słuchajcie, ryzyko. Bardzo często jest cokolwiek połączyć z Dominiką
bo te cienie mają totalnie inną formułę niż wszystko, co ja do tej pory znałam, ale chyba dobrze zrobiłam, że ten kolor pomarańczowy położyłam właśnie najpierw, bo teraz widzę, że one się dobrze w siebie przechodzą, ale odwrotnie mogłoby się to po prostu nie udać, nie? I teraz tu to łączę. Coś bym zrobiła, żeby dodać temu zielonemu intensywności. I właśnie teraz wychodzi na to, że ja nie mam takiej... Poczekajcie. Jest jeszcze zielony. Tu to jest paletka Muerte od Melt i tu mam taki ciemny zielony. On może się nada bardziej. No on jest aż czarny, ale też jest z jakimiś takimi turkusowymi historiami, a ten to jest praktycznie czarny. Dobra, słuchajcie, wezmę ten czarny. Ta formuła to już w ogóle nie wiem, czy się zgra. Chodzi mi bardziej o to, żeby to nabrało charakteru, jakiejś takiej ciemności ten makijaż, ale też może nie przesadzonej. Wszystko w taki sposób, wiecie, wyważony. Chcę ten zielony dalej zachować. Przepraszam, przeszkadzam wam. Chcę ten zielony dalej zachować, ale jednak, żeby to było intensywniejsze. Teraz w ogóle sobie wezmę to, przejadę. Się dobrze połączy. Czyli robię to drugą stroną pędzla, żeby to dobrze połączyć. No i chyba dobra jest. Chyba to mi się podoba. Robię drugie. Czas się zająć dolną powieką. Potrzebuję uzyskać pewną rzecz. W ogóle górna nie jest jeszcze skończona, ale chwilka. Potrzebuję najpierw jeszcze zrobić jedną rzecz z tą dolną powieką właśnie. Najpierw po prostu to sobie zaznaczę. I tu już tak bardziej ku wewnętrznej stronie rozblendowuję, ku dołowi też. Pokazywałam wam, że mam tu taki trawiasty, tylko że on jest jaśniutki. Potrzebuję go. Potrzebuję go, żeby zrobić coś takiego. Właśnie coś takiego. Mam tu taką bardziej turkusową tą kredkę, ale potrzebuję jej użyć. Potrzebuję sobie zaciemnić te linie i w ogóle też wewnętrzną stronę. I teraz tak, tu pogrubiam troszkę. Dobra, i daję ją jeszcze tu. I potrzebuję teraz tak, takiego pomarańczowego. Tylko że on chyba może być za mało kryjący. Zobaczmy, czy to się nada w ogóle. Nada się chyba. Na tę zieloną kredkę też pójdzie jeszcze błyszcząca kredka, żeby ten efekt wzmocnić. Teraz mam tu jeszcze taki żółty. I ten żółty chcę użyć we wewnętrznym kąciku. O, i tak, on się mi tutaj idealnie nada, tak mi się wydaje, bo jest żółty. I raczej w nic nie przechodzi, tylko jest właśnie taki żółty. Teraz
teraz przejdziemy do zrobienia cery i teraz tak. Ja bym jeszcze potrzebowała tu czegoś takiego żółtego. I się trochę boję, ale może jednak bym tutaj właśnie to sobie zaaplikowała. To jeszcze będzie taki, wzmocnienie. Bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem. Lubię tu na łuku brwiowym. O, petarda. Mam jeszcze tą taką błyszczącą zieloną i na tą zieloną nakładam jeszcze tę błyszczącą. Ona powinna odbić światło. I tu to samo robię. Czyli na tamtą zieloną matową nakładam jeszcze tę błyszczącą. Dobrze, lecimy korektorem. Więc biorę troszeczkę tu, biorę troszeczkę tu i troszeczkę tu muszę sobie podczyścić, więc nakładam go tu. Biorę pędzel, bo pędzlem wbrew pozorom nałożę to najbardziej miękko, na pewno lepiej niż gąbeczką. Biorę teraz podkład. I on jest ciemniejszy, ale to jest plus. Wzięłam go celowo i też nie rozjaśniam go też celowo, ponieważ na tym będzie kolorze lepiej mi się pracowało z tym, co... No i też oczy w ogóle będą lepiej wyglądały, te kolory będą lepiej wyglądały. Mimo że to jest azjatycki, to jest bardzo kolor neutralny. Naprawdę on ani nie zarzuca Was, ani też nie ochładza. Super jest moim zdaniem. Bardzo małą ilość go nakładam, bo on jest właśnie taki bardzo, bardzo mocno kryjący. Podkład jest zrobiony i nie używam dziś bronzera, ale użyję różu. I różu, jakiego ja dziś użyję, to jest z kalendarza adwentowego, coś czego nie kupicie, Blush On Cheek Stick z MCO Beauty. Idealny kolor czerwony ma, a ja potrzebuję tu niziutko właśnie kolor czerwony. Potrzebuję go mieć zaaplikowanego bardzo dużo, ale też żeby to było w sposób miękki. Jak widzicie, też nakładam go nisko, bo to też będzie mi potrzebne. Dobrze, teraz czas przypudrować to wszystko. I nakładam. I tak myślę, że przypudruję, słuchajcie, całą twarz. Będę musiała wzmocnić róż po przypudrowaniu jeszcze suchym. Zaraz będę szukać którym, ponieważ ja chcę, żeby ten róż był jeszcze mocniej widoczny. Takim bardzo mocnym różem jest Haus Labs. To jest strasznie duże ryzyko, dlatego tak, biorę taki pędzel bardzo mocno puchaty, który, patrzcie co się robi, odbijam i jeszcze tu nakładam, ale już tak naprawdę staram się tylko muskać, bo zobaczcie co się dzieje od razu. Przypudruję sobie jeszcze strefę pod oczami. Jeżeli chodzi o rzęsy, to robię sobie bazę i lecimy z tym koksem na grubo. Ona nie może za mocno wyschnąć, więc teoretycznie zaraz się zabieram za nakładanie czarnej maskary na to. Maskarę, którą użyję, Burleska z Vibo, najlepsza maskara dla mnie ever. Po prostu ja nie mam za bardzo rzęs, więc dla mnie jest ważne, żeby jednak móc je nabudować, a przy okazji je trochę wydłużyć. I to jest jedyna maskara, to jest moje czwarte albo piąte opakowanie, która mi to robi.
Potrzebuję jeszcze zrobić sobie trochę lasu na twarzy, żeby to wszystko ze sobą fajnie grało. Kupiłam taki proszek. To jest GNB Lab, spółka ZOO, ale lak Flock Effect. Wydaje mi się, że to jest proszek do paznokci. Ale ja potrzebowałam po prostu proszek, który będzie zielony i który będę mogła użyć do pewnej rzeczy. I ten proszek ma teksturę. Bo potrzebuję, żeby to imitowało, słuchajcie, właśnie ma taką teksturę. I to jest super, że to ma taką teksturę, bo ja potrzebuję, żeby to imitowało mech. To jest taki klej do twarzy. Dobra, i teraz zobaczmy. No ja robię to pierwszy raz, ale to ma super strukturę. Właśnie. Tak, chyba uzyskam to, co chcę. To jest to, co ja chciałam właśnie. Bo tu są takie grudki i to będzie mi tak imitowało właśnie tę całą leśność. Tu. Dobrze, i teraz słuchajcie, zrobiłam to. To naprawdę wygląda jak mech, moim zdaniem, bo jest takie trójwymiarowe. To nie musi być tak samo, bo to nie chodziło tu w ogóle o symetrię. To ma być takie, wiecie, właśnie wręcz niesymetryczne. Teraz mam tu takie, kupiłam sobie, one będą imitować owoce, takie perełki czerwone, które na ten mech poprzyklejam. Tak by to wyglądało, ale zostały mi usta. Usta są bardzo ważnym elementem tu. Muszą być czerwone. Maluję i te pomadki są soczyste. A chcę, żeby usta wyglądały na soczyste. Piękne, piękna jest ta pomadka. Matko, rzadko ostatnio noszę Byredo. No, ja się jeszcze wezmę trochę, może przygotuję, ponieważ no ten mój chłodny blond do tego nie pasuje. Tu by takie ciemne, może nie ciemne, ale brązowe, piękne włosy by pasowały. Niekoniecznie mój super look, natomiast zaraz zrobię jeden myk, który powinien to zmienić. Przyjdę na koniec jeszcze się z Wami pożegnać, także zapraszam. No i co, słuchajcie? Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Mam nadzieję, że jako ostatni odcinek to jest właśnie coś, przy czym najlepiej spędziliście czas. Mam taką nadzieję, że temu filmowi spośród wszystkich 6, które w tym roku zrobiłam, dalibyście najwyższą ocenę, 6 czy 5, już nie pamiętam, że docenicie moją kreatywność, tak na sam koniec, ale też nic na siłę. Jeżeli uważacie, że ten makijaż nie przedstawia tego zapachu, to dajcie znać i też macie do tego prawo. Dziękuję, kochani. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Buziaczki. Pa!